Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku oczywiście muszą się pojawić pozdrowionka, także dzisiaj pozdrawiamy Pandę. Dziękuję serdecznie za subka, dziękuję za dzwoneczek. W tym momencie to jest 10 miesięcy, odkąd mnie subujesz, także dość spory okres czasu, także wielkie dzięki. I jeżeli chodzi tutaj o dzisiejszy odcineczek, to tak jak widzieliście na początku, w miejscu, gdzie stał ten budynek z kontenerami, stwierdziłam, że zbuduję swój własny domek z kontenerów. Na początku chcę Wam też zwrócić uwagę, że jest to dosłownie to miejsce samo, w którym znajduje się obecnie nasz let's play z Ekożycie o nazwie Od Zera do Milionera. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział odcinka pierwszego, to serdecznie do tego zapraszam. I jeżeli chodzi o ten odcineczek, przepraszam, ale co jakiś czas buguje mi się tutaj fragment, jak widzicie, jeżeli chodzi o prawą część strony ekranu. No ale niestety nic na ten temat nie poradzę, po prostu nie zauważyłam, że nie jest zaznaczony cały obszar, także bardzo Was za to przepraszam. Nie zauważyłam, że to ciupkę wystaje w danym momencie. Także jeżeli chodzi o tę budowlę kontenerów, pewnie widzieliście już tego na YouTubie masę, jak wyszedł odcinek, nie odcinek, dodatek, czy nawet i przed, ale jak wiecie, ja jestem trochę spóźniona, jeżeli chodzi o ten dodatek. Nie wiem, czy w ogóle będę kupować ten nowy z szydełkowaniem, natomiast ten dodatek, tak jako życie, ogromnie, ale to ogromnie chciałam posiadać. Niestety, no wyszło tak jak wyszło z tym komputerem, że nie dostałam go od razu. W międzyczasie pojawiły się dodatkowe wydatki, także niestety nie kupiłam tak szybko, jak sobie po prostu planowałam ten dodatek, ale wydaje mi się, że i tak seria dość dobrze przyjmuje się na kanale. I jeżeli chodzi o cały plan, jaki posiadałam na tą budowlę, to w zasadzie był taki, że ktoś sobie, wiecie, kupił kontener, później znalazł okazję na drugi, postawił je obok siebie, zburzył ścianę, ale musiała zostać pewna konstrukcja wspierająca, którą wkrótce zobaczycie. I ogólnie mieszka tu jedna, maks 2 osoby. I jak widzicie, kuchnię już mamy praktycznie gotową. Natomiast nie jest to jakoś mega wypasiona kuchnia, jeżeli chodzi o sprzęt. Sprzęty wybierałam raczej dość tanie, ponieważ nie chciałam, żeby całość budynku wyszła ogromnie droga. Tym bardziej, że wpakuję tu trochę sprzętów takich więcej wartych, więc wybierałam, co wybierałam. Mam nadzieję, że Wam się po prostu spodoba. W międzyczasie zapomniałam o cheatach, także zrobiłam malutką przerwę, dodałam wszystkie cheaty, które oczywiście będą podane te kody w opisie, jeżeli chodzi o filmik. I jeżeli będziecie chcieli pobrać po prostu ten budynek, to zatytułuję budowlę coś w stylu mój pierwszy kontener, czy coś takiego. Zostawię Wam oczywiście informacje, co wpisać, żeby wyszukać mnie w galerii i będziecie mogli go sobie pobrać. Z tego co pamiętam, wykorzystałam wszystkie obecnie dodatki, jakie mam, także jeżeli chodzi o cały budynek, potrzebujecie mieć oczywiście podstawy z gry, ekożycie i kompaktowe wnętrza. Przepraszam, życie eko cały czas, nie wiem czemu mówię na odwrót, ale tak, to wszystko, czego potrzebujecie. Także jeżeli nie będziecie posiadali na przykład kompaktowe wnętrza, ale posiadacie ekożycie, to dużo nie stracicie. Tak w zasadzie będziecie musieli sobie dodać nową toaletę,
i tam kran i być może zmienić, nie wiem, jakąś szafę czy drzwi. I to chyba będzie tyle. Nie dawałam jakoś tam mega ważnych rzeczy z tego dodatku, z tego co pamiętam, z tego co się orientuję. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o to, jak wyszła łazienka, no to bardzo, bardzo mi się spodobało, mimo że uważam, że trochę się gryzie, ale uważam, że wyszło dość fajnie i że fajnym akcentem jest to, że w łazience również pojawił się zielony, który jest w kuchni. Jeżeli chodzi o kuchnię, jest zrobiona tak naprawdę jak najciaśniej, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, bo chciałam w te kontenery jak najwięcej rzeczy zmieścić, jednocześnie posiadając te ogromniaste drzwi kontenerowe, żeby wiecie, żeby to miało takie naprawdę uczucie, że to jest kontener, a nie chciałam im blokować dostępu, więc jak widzicie, dość sporą część przestrzeni przez to mamy tak naprawdę zajętą. Także jeżeli chodzi tutaj o wnętrze, to już powoli mam nadzieję, że widzicie, w którym kierunku w ogóle idziemy. Także no cóż mogę powiedzieć. Wstawiłam kolumnę, bo uważam, że było to dość potrzebne, jeżeli chodzi tutaj o tą ścianę. Nie mogło aż tyle stać sobie bez. I już zadecydowałam, że ogólnie w tym rogu będzie biurko, później będzie łóżko, a na sam koniec jeszcze wciśniemy jadalnię i duży pokój po drugiej stronie kontenera. Także jak na razie bawię się trochę kolorami. Jak widzicie, mam dostęp też do tych craftowanych rzeczy, bo wpisałam na to cheaty. Także tak jak mówię, do wszystkiego Wam postaram się zostawić w opisie i staram się jak najwięcej rzeczy użyć z życia eko, natomiast jest też trochę itemów mimo wszystko z Tiny Living. Za każdym razem jak widzę, słuchajcie, tą roślinkę, to przypomina mi się inna youtuberka, której zostawię Wam link w opisie, bo ma w tle identyczną i się z tego zawsze śmieję, lubię oglądać. Ma takie trochę krytyczne podejście do Simsów, co mi się podoba, bo raczej większość z nas najwyżej ponarzeka, że czegoś tam nie ma, ale wypowiada się pozytywnie, jeżeli chodzi o Simsy. Także jak widzicie, próbuję tutaj podzielić trochę przestrzeń, natomiast oryginalny plan nie wyszedł tak świetnie, jak się tego spodziewałam, także zrobimy jeszcze coś totalnie innego, ale uważam, że wyszło naprawdę dobrze. Także jak widzicie, w tym mieszkaniu na pewno znajdziecie wszystko, podkreślam, wszystko, co jest Wam tak naprawdę potrzebne do przeżycia, do grania danym dodatkiem. Natomiast no, to, czy już Wam się podoba, czy trafiłam Was w gust, to się okaże. Starałam się zrobić mieszkanie jak najbardziej neutralne, po prostu dodając tu i ówdzie akcenty takie zielonkawe. Czy wyszło fajnie? Dajcie znać w komentarzach. Na pewno chciałabym poznać Waszą opinię. Także jak widzicie, tutaj mamy taki kącik jadalny. Pomyślałam, że to fajnie będzie wyglądało, jak będą różne krzesła, że może ktoś je zrobił sam i tutaj zostały takie resztki farby, tutaj zostały takie resztki farby. No i tak oto stworzyliśmy sobie te krzesełka, no bo w końcu głównie na tym ten dodatek polega, że sami, wiecie, tworzymy różne rzeczy i na początku plan był taki, że w tą stronę będzie duży pokój, ale później zmieniłam zdanie. Dlaczego? Bo ogarnęłam, że nie ma za bardzo gdzie TV wstawić. Więc z TV wyszło tak, że z podstawy gry te małe tak wcisnęłam tutaj na styk. Wydaje mi się, że Simowie nie będą mieli problemu z oglądaniem, natomiast nie przetestowałam tego, także jak coś, to najwyżej kanapę trochę bliżej sobie podsuńcie lub przystawcie fotelik. Także bardzo mi się podobało to, co właśnie tutaj zrobiłam z tymi dwoma dywanami. Wiem, że to nie wygląda jakoś super wow, że tak to ujmę, ale bardzo mi się spodobało. Dajcie znać, co sądzicie o takim połączeniu.
No i przechodzimy do tego, co jest w zasadzie nowością, jeżeli chodzi o ten dodatek. Coś, czego w Simsach wcześniej za bardzo nie było i nie do końca wiedziałam, gdzie szukać. Czyli śmietnik, w którym będziemy mogli sobie grzebać i różne rzeczy robić. Standardowy śmietnik. Dodatkowo sprzęty typu zbieranie wilgoci, tak, z powietrza, generowanie prądu, zbieranie energii słonecznej itd., itd. Także gdybyście chcieli w ten sposób sobie pograć, zrobić Dawn of the Creed, to jak najbardziej się uda, ponieważ wszystko, co byłoby dla Was potrzebne, tutaj się znajduje. Także gdyby ktoś był zainteresowany, jak najbardziej. Ja osobiście nie dawałam, z tego co pamiętam, żadnych traitów, żadnych takich bonusów tutaj, jeżeli chodzi o ten budynek, także możecie sobie wszystko pozmieniać. No i starałam się wcisnąć jak najwięcej sprzętów właśnie potrzebnych do funkcjonowania. Nie wiem, czy zmieściłam maszyny do fabrykowania, produkowania tych właśnie produktów. Na pewno jest do recyklingu, także no, z tego co widzę, chyba jej nie zmieściłam. Albo i jednak, nie wiem, czekajcie. Już sama się pogubiłam, bo robiłam ten budynek może z tydzień temu, jak tylko dostałam dodatek, czy tam 2 tygodnie, już ciężko stwierdzić. Także nie, usunęłam ostatecznie. Także jeżeli będziecie chcieli coś wyprodukować, to będziecie musieli sobie pogłosować w tych wydarzeniach, które są, gdzie mamy te punkty i zagłosować, żeby po prostu niektóre budynki publiczne przekształciły się w miejsce do tworzenia i tam możecie sobie po prostu chodzić i produkować rzeczy. Natomiast wszystkie rzeczy, które by były potrzebne do stworzenia, jeżeli chodzi o zbieranie składników i tak dalej, no to możecie sobie śmiało na tej parceli wyhodować. Także zrobiłam takie małe miejsce na grilla, na hodowanie roślinek, co by the way bardzo mi się spodobał ten taki pomysł, że jakby to jest obok tych roślinek z tego względu, że drewno wygląda identycznie, więc jakby wiecie, jakbyście zrobili to sami. No i w zasadzie już zbyt wiele tutaj nowości się nie pojawi, parę jakichś tam roślinek, fragmentów itd. Parę rzeczy z debugów i w sumie to będzie tyle. Także teraz kombinuję, które drzewa tutaj wstawić. W okolicy ich zbyt wiele nie ma, także zastanawiałam się, które w ogóle dać. Zrobiłam takie standardowe obramowanie, które później wymienię na itemy z debugu, bo mi się bardziej spodobało. Ale wydaje mi się, że wygląda to dość realistycznie i że chyba o niczym nie zapomniałam. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Także w sumie dom taki, wiecie, na dłuższy let's play jak najbardziej się nadaje. I jedyne co, to jakbyście chcieli zacząć już później grać pokoleniami. Tutaj by the way zapomniałam, że przecież położyłam beton, ale tak, jakbyście chcieli pograć już dłużej pokoleniami, no to wtedy musielibyście postawić jakiś dodatkowy kontener, ewentualnie się wyprowadzić, ale jak na sam początek gry, na samotną grę, czy grę z jakimś znajomym, jak najbardziej Wam wystarczy i raczej nic nie będziecie potrzebować. Jak widzicie, zrobię taki ala rozwalony płot. Pomyślałam, że to dość będzie pasowało do okolicy, bo cała okolica jest no taka trochę zaniedbana, ale z drugiej strony no jednak też trochę nowoczesna. Także na pewno to, co jest najważniejsze w tym dodatku, to jest, że jest okolica zanieczyszczona i walają się po prostu śmieci, nie ma zbyt wiele roślin w okolicy. Także robiłam to, co byłam w stanie, co wyobrażałam sobie, jak może to wszystko wyglądać. I pomyślałam, że ludzie wolą mieć na przykład sprzęt niż nowy płot, tym bardziej, że po tej okolicy
nikt nie chce się kręcić, nawet jakieś podejrzane typki na przykład próbują unikać. Takie były moje wyobrażenia, jeżeli chodzi o ten budynek. Także czekam bardzo na Wasze opinie na temat tego, czy Wam się podobało, czy nie. No i oczywiście zapraszam do głosowania, bo tak jak wspominałam, pojawiła się nowa seria z tego dodatku Życie Eko, gdzie robimy serię od zera do milionera, czyli po prostu zaczynamy od samego zera i idziemy cały czas w górę, próbując się wzbogacić. Także zaczęliśmy kupując tylko i wyłącznie parcele, zero simoleonów i będziemy próbowali iść do przodu. W całym let's playu biorę udział ja i Zecik, także jak na razie prowadzę go sama. Zobaczymy, czy Zecik będzie chciał się przyłączyć, czy nie. Ale tak to wygląda. I dziękuję za oglądanie. Także trzymajcie się ciepło wszyscy. Miłego dnia lub wieczoru życzę. Bye bye.